Cześć kochani, znowu serdecznie Was wita Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia, kanale poświęconym szeroko pojętej promocji zdrowia, wszelkich działań służących temu, żebyśmy to zdrowie utrzymali, żebyśmy dbali o naszą sprawność wszelką i sprawność ciała, umysłu, ducha itd., itd. Czemu dzisiaj będzie poświęcona ta audycja? Będzie poświęcona, to będzie taka jakby klamra spinająca pewną część moich audycji, bo wiecie doskonale, że zwłaszcza na audycji, że w playliście Odkwaszanie, bo jest taka playlista potężna, jest sporo audycji na temat odkwaszania. Jak widzicie tu na nagłówek, odkwaszanie, rozprawmy się z mitami, bo jest parę mitów. Więc wiecie doskonale, że bazuję na wiele audycji, robię na podstawie artykułów naukowych opublikowanych w XXI wieku. Jest charakterystyczne, że na temat kwasicy metabolicznej, bo o tym mowa, czyli na temat zakwaszenia, przepraszam, tutaj jakieś tam cienie występują, czasami niechcący i tak dalej, jakieś techniczne sprawy, nieważne. Więc bazuje na pracach naukowych bardzo poważnych, między innymi publikowanych w National Library of Medicine i wielu innych. Ostatnio znalazłem bardzo ciekawą pracę hiszpańską na temat zakwaszenia organizmu. Być może za jakiś czas akurat jeszcze coś dołożę tutaj do tego piecyka naszego. A więc dzisiaj chciałbym Wam ukonkretnić, bo zdarzały mi się już takie sytuacje, że docierają do mnie odgłosy, a ten pan Janusz to tylko gada, 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 powiedzmy o tej kwasicy, o tym, o tamtym, ale nie mówi konkretnie, co z tym robić, jak to robić i nie podaje konkretnych rozwiązań. No przepraszam bardzo. Wielokrotnie w moich audycjach mówiłem, że nie będę tego robił, więc powtarzam, że nie będę tego robił. Jakich konkretnych rozwiązań? Jeżeli ktoś oczekuje, że powiem, że słuchajcie, bierzcie ten produkt, ten produkt, ten produkt, idźcie do apteki, do jakichś sklepów, kontaktujcie się z jakimiś firmami, to tego nie będzie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja po pierwsze nie będę tu nikogo reklamował. Ja mogę powiedzieć ewentualnie idźcie do tych ludzi, do tej osoby, mogę was skontaktować, bo on jest fachowcem swojej dziedziny i ja mam do niego zaufanie. Druga sprawa, jeżeli nawet w kilku audycjach mówiłem, ja robię od 12 lat tak zwaną taką kurację metaboliczną. Od połowy 2013 roku. Opracowaną przez lekarzy, rewelacyjnych lekarzy. Kuracja, która działa na cały organizm. Link pod każdą audycją moją do audycji dotyczącej jak działa ten program jest. Ale ja też tam nie mówię konkretnie, a czym to, jakim to lekiem, czy jakimś tym trzeba zadziałać. Ja nie jestem lekarzem, nie będę podawał leków, ja nie leczę, ja tylko mogę udzielić informacji, co można zrobić dla siebie z organizmem, jak potraktować całościowo, bo jeżeli masz problem z wątrobą, to nie znaczy, że masz problem wyłącznie z wątrobą. To znaczy, że problem ma cały organizm. Jeżeli masz problem z trzustką, to znaczy, że nie masz problemu tylko siostro, bracie, że tak powiem, ładnie to zabrzmi, że fratelli e sorelle, albo sorelle e fratelli, że z włoskiego, że masz problem tylko z szóstką. Cierpi już cały organizm i trzeba potraktować odpowiednio cały organizm. I teraz, a gwoli jeszcze tego zakwaszenia, no trzeba rozbić parę mitów, ale jeszcze o tym będę mówił, że bzdura, zakwaszenie nie istnieje. Dzisiaj akurat rozmawiałem z moim bardzo dobrym znajomym, którego znacie, z panem Andrzejem Kmitą, i on mówi, że jego pewien znajomy powiedział, że zakwaszenie, ale on i wrzucił mu jakiś link do pewnej pani z YouTube'a, którą znam jej audycję. Kilka razy pisałem, że mówi plecie bzdury i to takie bzdury, że głowa mała, jest chemikiem, więc myśli, że organizm ludzki to jest probówka. Zasada kwas, za dużo kwasu nie da się zakwasić, w ogóle to jest bzdura, taka choroba nie istnieje, nie ma nawet zazielenionego pojęcia, o czym mówi, ma potężną oglądalność, ludzie jej spijają z dzióbka i sprawa załatwiona, bo ona jest dla nich wiarygodna. Dlaczego? Bo oni nie mają kompletnie wiedzy, więc ktoś, kto mówi bzdury, a mówi jest bardzo pewny siebie, oni to wszystko przyjmują, łykają wszystko jak leci.
Nie posługujesz się, że zresztą nie tylko ona, wielu innych ludzi, którzy mówią negatywnie o zakwaszeniu, nie posługują się żadnymi naukowymi argumentami, kompletnie, kompletnie. Więc o czym mowa? Więc my dzisiaj będziemy mówić o odkwaszaniu, troszeczkę ukonkretnie, ale dalej nie będę mówił o konkretnych jakichś środkach, jakichś, nie wiem jak to nazwać, no, substancjach czy coś w tym rodzaju. Nie będę przecież reklamował tutaj żadnych firm. Ja mogę ewentualnie reklamować ludzi, którym ufam, których uważam za specjalistów w swojej dziedzinie. Mogę w związku z tym, i tutaj też nie będę ich wymieniał przecież nazwisk, zgłoście się do tego czy tamtego, tylko jeżeli ktoś ma problem, to niech napisze do mnie. Pod każdą audycją jest mój mail. Książki Janusz Dąbrowski @gmail.com, ale oczywiście polskie litery. Podaję pod każdą audycją w opisie. Możecie się zgłosić do mnie, napisać również. Panie Januszu, chciałbym z panem porozmawiać o tej kuracji metabolicznej, bo mam jakiś tam problem i tak dalej. Ale proszę bardzo, umówimy się gratis, za darmo. Ja nie biorę pieniędzy za żadne, chociaż może powinienem, ale po prostu układ jest taki, tak zostałem wychowany, że pierwsza sprawa, po prostu pomagamy ludziom, tłumaczymy. Jak widzicie, tutaj ja nie monetyzuję, przynajmniej na razie. Nie wiem, jak dalej będzie, nie mogę powiedzieć. Czyli nie ciągnę pieniędzy z YouTube'a, nie wstawiane są reklamy, bo mnie samego wkurza, jeżeli jest ciekawa na przykład audycja. Mam nadzieję, że moja audycja jest ciekawa, ta i inne. I nagle wchodzi jakaś reklama, której nie można zamknąć, trzeba ją tam dotrwać i tak dalej. A więc jak widzicie, na zupełnie innych zasadach to się odbywa. Więc jeżeli ktoś ma jakiś problem, proszę pisać do mnie, że mam taki problem, chciałbym po prostu porozmawiać, co z tym fantem można zrobić. Ja odpowiem, możemy się umówić na rozmowę telefoniczną, na WhatsAppie czy w jakiś inny sposób, nieważne. Porozmawiamy. Jeżeli ktoś będzie chciał, to zastosuje tą kurację metaboliczną. I też mówię wielokrotnie, jeżeli myślicie, że to jest 2 tygodnie, będzie tak, jeżeli to będzie miesiąc i będzie tak, to nawet nie ma o czym mówić. Ja nie jestem też dla wszystkich. Jak w pewnej audycji w wywiadzie z Anitą Dzik, którą mam, jeżeli wejdziecie na playlistę wywiady i wywiad z Anitą Dzik, która zrzuciła 33 kg, która po prostu zlikwidowała cały szereg chorób, na które po prostu cierpiała. I dzisiaj Anitka też pomaga wielu ludziom, bo sama wyszła, bo jej, między innymi ja pomagałem, różne konsultacje i tak dalej. Więc ona mówi też, ja nie jestem dla wszystkich. Ja jestem tylko dla tych, którzy są faktycznie zdecydowani na to, żeby sobie pomóc, którzy obdarzają nas jakąś minimalną chociaż dozą zaufania, a nie na zasadzie, to proszę mi prześleć składy tych jakichś produktów. Nie wysyłam żadnych składów. Kiedyś to robiłem, a później stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo się to nigdy nie kończy. A proszę mi to udowodnić, że to działa. Niczego nie będę udowadniał. Kompletnie. To są ludzie, którzy się już do niczego nie nadają. Niech idą do lekarzy, niech leczą się, niech szukają innych rozwiązań, ale u mnie ich nie znajdą. Od razu mówię twardo. Bo nie ma sensu, żebym ja tracił czas, energię na powiedzmy jakieś jałowe, powiedzmy rozmowy z filozofami życiowymi, w cudzysłowie i tak dalej. Więc wybaczcie mi, że tak bardzo emocjonalnie to mówię, ale ja mówię, słuchajcie, mam cudowne spotkania z ludźmi i te nasze spotkania są cudowne, bo tutaj nie są ludzie przypadkowi, są świadomi. Dzięki takiemu spotkaniu, no, dzięki audycjom, tym wejściu, spotkałem między innymi Andrzeja Kmitę i wielu z was, którzy do mnie powiedzmy piszą, komentują, wystarczy jedno słowo, pani Iwona, czy kawa, czy takie nick i tak dalej, i tak dalej. No słuchajcie, fantastycznie jesteście, bardzo, no przepraszam, że nie wymieniam wszystkich, ale jesteście naprawdę fantastyczni. Więc przechodzę do tematu, bo za dużo tego się wywnętrzania. Odkwaszanie, pora na rozprawienie się z paroma mitami. W związku z tym, kochani, udostępnię ekran, bo przygotowałem specjalną audycję, żeby ten temat zrealizować. Więc momencik, widok, tryb pełnego ekranu.
No i po prostu jedziemy. A więc moje hasło z ludźmi, dla ludzi, poprzez ludzi nie może być inaczej. Odkwaszanie, rozprawmy się z mitami. I na początek slajd, który wielu z Was powinno znać, bo w innych wykorzystuję to w innych czasami audycjach, moich prezentacjach. Dlaczego powtórki tego typu? Dlatego, że czasami ktoś wchodzi nowy zupełnie na taką audycję i tak jest to, co mówił, to sedno, to jest takie wyrwane z kontekstu. A więc to jest, a dla innych to jest taki rodzaj przypomnienia. Popatrzcie, cała potężna lista stworzona na podstawie książki Zakwaszenie, nieznana przyczyna wielu chorób. Poczekajcie, może obniżę tutaj takie tu coś. Na podstawie Zakwaszenie, nieznana przyczyna wielu chorób niemieckiego autora Norberta Treutweina. A więc popatrzmy, mamy w tej chwili ponad 70 chorób, które nazywamy cywilizacyjnymi. Przyjrzyjcie się tym chorobom. Nie namawiam Was do zastanowienia się, czy Wy macie te choroby, które macie, które z tych chorób mają Wasi bliscy czy znajomi, ale przypuszczam, że wielu z Was słuchających, oglądających lub wielu Waszych bliskich czy znajomych je ma. Od A do Z. Alergia, artrozy, astma oskrzela, różne bóle, cukrzycę, dna moczanowa, nadciśnienie tętnicze, kamice, otyłość, niedowaga, nowotwory, zawały, zaburzenia krążenia, niepłodność i wiele, wiele innych. To wielu z nas po prostu ma. I teraz to wszystko wynika z zakwaszenia, o czym mówi pan Norbert Treutwein. I mówią to znani lekarze. Na przykład dr Dennis Burkitt, odkrywca tak zwanego chłoniaka Burkitta. Ludzie chorują z powodu toksyn, czyli chemicznych substancji i metali ciężkich, które zanieczyszczają organizm. Słynny dr Robert Young, mikrobiolog, autor książki, kilku zresztą książek, kilka tomów, Cud The pH Miracle, Cud pH. To, co błędnie nazywamy chorobą, jest tak naprawdę manifestacją kwasów i toksyn odłożonych w ciele. Dalej, jeszcze raz przypominam, ten problem zakwaszenia jest kompletnie niezauważany i lekceważony, zwłaszcza w Polsce. Na świecie publikuje się coraz więcej prac na ten temat. Widzicie te w moich audycjach. One są wszystko opublikowane raczej już w XXI wieku. W XX wieku praktycznie prawie bardzo mało było tego, coraz więcej, ale w Polsce ten temat kompletnie jest nieznany. I tak jak powiedziałem, to jest ryzyko zakwaszenia, to jest ryzyko ponad 60-70 chorób, a jednocześnie zwiększone ryzyko powstawania nowotworów, w tym złośliwych. U kobiet, a więc to są przede wszystkim raki sutka, macicy, pęcherzyka żółciowego, u mężczyzn jelita grubego, prostaty, pęcherza moczowego i tak dalej, i tak dalej. I co, jesteśmy bezradni, bezbronni? Nie. Absolutnie nie, dlatego że o tym mówią między innymi moje doświadczenia. I teraz tak, skąd wiemy, że organizm jest zakwaszony? Organizm daje nam sygnały. To, co tutaj czytacie, widzicie, to jest tylko część. Znacznie więcej piszę w jednej z moich książek, czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu. A więc odczuwasz ciągłe zmęczenie, senność, brak energii, cierpisz na bóle kręgosłupa, nieugolnione bóle mięśniowe, tak zwana fibromialgia. Nie wiadomo dlaczego boli nas wszystko. Często zdarza ci się chorować na grypę, przeziębienie, czyli łapisz infekcję. Masz problemy z cerą, szybko przybierasz na wadze, odczuwasz wahania nastroju, często masz nudności, często masz bóle głowy, migreny i tak dalej. To są jedne z objawów po prostu silnego zakwaszenia, czyli zatrucia organizmu. I to zjawisko, zakwaszenie, jest znane zachodniej medycynie akademickiej, jak powiedziałem, od początku XXI wieku, jako permanentna, utajona, bezobjawowa, czyli latentna, niskopoziomowa kwasica metaboliczna albo łagodna kwasica metaboliczna, zwana potocznie zakwaszeniem, czego? Przestrzeni międzykomórkowych organizmu i jest często mylona z zakwaszeniem krwi. I teraz ja podaję Wam tutaj skalę, a więc jest 5,2 poziom pH poranego moczu i jest na przykład 7,2. Skala pH jest skalą logarytmiczną. W wielu audycjach o tym mówiłem. A więc jeżeli mamy mocz o pH 5,2, to jest on 100 razy zawiera więcej jonów wodorowych, czyli protonów, czyli tych cząstek, które decydują o zakwaszeniu, 100 razy więcej. W
porównaniu z 7,2. Bo prawidłowe pH porannego moczu powinno być 7,7,4 i to jest prawidłowe pH przestrzeni międzykomórkowych, czyli przestrzeni, w których pływają komórki, jak ryby w oceanie, w stawie, w jeziorze, w rzece, jak dziecko w wodach płodowych matki. Trzeba to po prostu zrozumieć i myślę, że wy doskonale, ci starzy bywalcy już to rozumiecie, wiecie doskonale, że kwasica istnieje, że stwarza zagrożenie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiedzą po prostu często ci, którzy po raz pierwszy zetkną się z tym zagadnieniem, więc mają często wątpliwości, nie wiedzą dokładnie i tak dalej, i tak dalej. Ja się temu nie dziwię kompletnie, ale do tego właśnie po to są te audycje, żeby dać wiedzę. I jeżeli mamy, słuchajcie, niskie to pH, objawiające się niskim pH porannego moczu, czyli mamy zakwaszony mocz, czyli mamy zakwaszone przestrzenie międzykomórkowe, to już jest wskaźnik, że organizm ma deficyt bardzo ważnych pierwiastków zasadowych. Wapnia, magnezu, sodu, potasu, krzemu, chromu, miedzi, która jest bardzo ważna i skutkiem tego jest chroniczne niedotlenienie. Najpierw pojawia się hipoksemia, czyli pojawia się niski stopień utlenowania krwi tętniczej, czyli niski stopień nasycenia krwi tętniczej tlenem, a ponieważ ta krew tętnicza roznosi, znaczy naczynkami przepływa krew i krew roznosi składniki pokarmowe i tlen, to w związku z tym braki tlenowe objawiają się w komórkach i tkankach. I ta hipoksemia, jeszcze raz powtarzam, brak tlenu, czyli niski poziom tlenu we krwi tętniczej objawia się hipoksją, czyli niskim poziomem tlenu w tkankach. Następuje niedożywienie bilionów komórek organizmu oraz ich zatrucie zalegającymi produktami odpadowymi. I w rezultacie prowadzi to do niedorozwoju i poszkodzenia wszelkich funkcji komórek, tkanek, narządów, powstawania różnorodnych, bardzo groźnych schorzeń i obniżenia mocy układu odpornościowego. I co? I nam się wielu z nas jeszcze ciągle po doświadczeniach z 2019, 2020, 2021, 2022 roku wydaje nam się, że jedynie ta metoda, tutaj tego przyjęcia szczypiorku ze śmietanką, to nam zapewni odporność organizmu. Mit nad mity. Jeden z wielu, ale to już nie jest temat na dzisiaj. I teraz popatrzcie. To jest akurat, słuchajcie, wzięte ta ilustracja, tylko zmieniłem po prostu tutaj napisy na polskie napisy. To jest wzięte po prostu z pewnej strony hiszpańskiej, nefrologia, ale ja jeszcze myślę, że zrobię artykuł na ten temat i tam posłużę się artykułem, bardzo dobrym artykułem właśnie z tego portalu Nefrologia. Skutki spożywania produktów kwasotwórczych. A więc popatrzcie, jeżeli chodzi o gęstość, o kości w ogóle, spada gęstość mineralna kości, obniża się. Następuje resorpcja, wzrost resorpcji, czyli pojawia się coraz więcej przykładów zaniku kości. Rośnie to zjawisko i kość rzeszotowieje, złamanie osteoporotyczne, czyli osteoporoza oczywiście. 2 tygodnie w szpitalu, leżenie, przytrafia się zapalenie płuc, no i niestety pacjent zmarł. Dalej. Co następuje? Następuje wzrost wydalania wapnia, czyli utrata wapnia. Następuje wzrost, obniżenie się wydalania cytrynianów, co jest bardzo niedobre w przypadku nerek. W tej chwili nie tłumaczę, o co chodzi. Następuje wzrost produkcji, wytwarzania amoniaku w nerkach, bo pojawia się coraz więcej jonów wodorowych, czyli protonów, które są niezneutralizowane przez bufory, bo bufory nie mają środków, jak mówiłem w jednej z audycji, jak bankomat, który nam nie wypłaci, jeżeli nie mamy pieniędzy na koncie. No po prostu, jak jest pusto w lodówce, tylko światło, to co zjemy w takim razie? Nie ma. Dzisiaj wieczorem sklepy pozamykane, mieszkam 20 km od sklepu, nie pojadę, noce sklepy w mojej małej miejscowości nie funkcjonują. Co będę jadł? Jak nie mam nic, pusto. Więc w związku z tym, jak się nie da zredukować, zneutralizować tych jonów wodorowych dodatnich, czyli protonów, przy pomocy minerałów, których już brak w organizmie, to nerki przejmują rolę ochronną. Z tych jonów wodorowych
wytwarzają z innych substancji amoniak, żeby usunąć te jony wodorowe, ale amoniak jest bardzo silną, żrącą zasadą, która niszczy nerki. Przy okazji, jeżeli byście posiusiali na taki, na papierki takim moczem, to ten papierek od razu robi się granatowy. No jest dowód, no ale mocz jest zasadowy, jestem odkwaszony. Bzdura, nie, nie jest zakwaszony. To znaczy, że już nerki niestety pracują nad jonami wodorowymi i organizm jest w stanie rozsypki. Niedługo dojdzie do niewydolności nerek. I swego czasu mówiłem o pewnej pracy naukowej, zresztą jedna z moich audycji mówi o tym. Były w Polsce badania bardzo dokładne robione, dotyczące niewydolności nerek. I okazało się, że był badany mocz wielu pacjentów. Oni mieli bardzo wysokie poziomy pH, rzędu 9, 9,2 nawet, ponad 8. I ci naukowcy, i ci ludzie mieli niewydolność nerek, często wielu z nich było dializowanych, i naukowcy, którzy robili kapitalne badania na ten temat, wyciągnęli wnioski. Aha, ponieważ mocz jest zasadowy, silnie alkaliczny, to spowodowało niewydolność nerek. Kochani, to jest bzdura nad bzdurami. I jeżeli wielu z Was już zaznajomiło się z moimi audycjami, które tworzę na bazie tych artykułów naukowych, to już wie doskonale, o czym ja mówię, bo też mówiłem o tym przed chwileczką, o tych jonach wodorowych, o tych protonach wodorowych, które są wykorzystywane do wytwarzania amoniaku. I ten amoniak, silna zasada, barwi papierki lakmusowe na granat. Powtarzam jeszcze, żeby to nie umknęło. I wychodzi błąd. Po prostu mocz jest zasadowy, silnie zasadowy, a nerki są w rozsypce. A więc i to jest później, czym to grozi? Kamicą nerkową, ewentualnie przewlekłym zapaleniem nerek. Dalej. Następne skutki spożywania produktów kasotwórczych. Rośnie insulinooporność, czyli spada insulinowrażliwość mięśni i dochodzi również do bezalkoholowego stłuszczenia wątroby. A to jest bardzo niebezpieczne. Dalej, jeżeli coraz więcej z produktów kwasotwórczych, to kochani, mamy do czynienia w organizmie ze stresem chemicznym. Dlatego, że organizm, wyobraźcie sobie, wkładacie niechcący rękę do kwasu kumulatorowego. W jakimś naczyniu stoi, nie wiecie o co chodzi i tak dalej. Od razu wyjmujecie, albo niech to będzie gorąca woda, od razu błyskawicznie, ajajajajaj i tak dalej. Tak jest czy nie? I teraz co to jest? To jest potężny stres fizyczny i chemiczny dla organizmu. W związku z tym, jeżeli jest taki potężny stres, organizm natychmiast wytwarza zwiększone ilości kortyzolu. A ponieważ my żyjemy dzisiaj w XXI wieku, gdzie jesteśmy bombardowani cały czas informacjami negatywnymi, tu wojna, tu zabili, tu się spalili, tu to, tu tamto, no tak funkcjonują media, dodatkowo spożywamy produkty do jedzenia, a nie produkty odżywcze, kompletnie nasycone chemią, konserwantami, polepszaczami, barwnikami, spulchniaczami, mikro i nanoplastikiem i tak dalej, to wytwarza się ten kortyzol zwiększony. Cały czas jesteśmy na kortyzolu. W związku z tym, co robi kortyzol? Prowadzi do sarkopenii, czyli zaniku mięśni. I wielu chłopaków, którzy trenują na przykład na siłowniach, biorą jeszcze jakieś świństwa, żeby zwiększyć masę ciała, dużo białka, białko, które nie jest zrównoważone minerałami, witaminami, po prostu gnije w trzewiach, czyli potwornie zakwasza organizm, siadają im nerki w dodatku i mamy sarkopenię. Co z tego, że on się ćwiczy jak szalony i siadają mu mięśnie. Z drugiej strony pojawia się miażdżyca i nadciśnienie. Dalej, kochani, skutki spożywania, pojawia się masa chorób chronicznych. Mówiliśmy o tym. Cała potężna lista ponad 70 chorób. To prowadzi oczywiście do chorób układu krążenia i do przedwczesnej śmierci. Tak się to odbywa. Jeszcze raz powtarzam, nie wymyślił tego Dąbrowski Janusz. Ja pod tą audycją dam link do audycji
przepraszam, do tego artykułu naukowego i tam zobaczycie. Będzie po hiszpańsku, dam translację na polski, ale myślę, że zrealizuję jeszcze dodatkową po prostu audycję na ten temat na bazie tego artykułu. Tamta ilustracja po prostu funkcjonuje. A więc popatrzcie, jeszcze raz, żeby to wybrzmiało. Zakwaszony organizm to jest kamica nerkowa i inne choroby nerek. To jest dna moczanowa, to jest insulinoporność, to jest cukrzyca, to jest cukrzyca typu 2, naciśnienie tętnicze, to są choroby, to jest spalanie białka mięśni, czyli sarkopenia, ich zanik, to jest zakłócenie funkcjonowania bakteryjnej flory jelitowej, to jest demineralizacja kości i w wyniku tego osteoporoza, to są stany zapalne i choroby zwyrodnieniowe układu kostno-stawowego, to jest otyłość, to jest przedwczesne starzenie. I odkwaszenie organizmu jest warunkiem koniecznym skutecznego i bezpiecznego leczenia wielu chorób nerek, trzustki, stawów, nowotworów, otyłości, zwłaszcza wewnętrznej, czyli trzewnej, a przede wszystkim wzmacniania odporności, zwłaszcza dzieci i osób starszych. I jak mówi zresztą mój znajomy doktor nauk medycznych Lucjan Langer, leczenie to odkwaszanie. Z wiekiem kwaśniejemy. Czy można cofnąć czas? I tutaj wypowiedź, 2 cytaty z niemieckiego lekarza doktora Wolfganga Aurera. Przy już istniejących schorzeniach sama zmiana odżywiania jest niewystarczająca, żeby zneutralizować zakwaszenie tkanki. Dodatkowo należy systematycznie przyjmować substancje zasadowe. I drugi cytat. Ciągłe zakwaszanie, nie zakwaszenie, tylko zakwaszanie doprowadza w końcu do zużycia rezerw i wyczerpania systemów buforowych. Nadwyżka kwasów nie może zostać zneutralizowana i jest magazynowana w tkankach miękkich oraz stawach, szczególnie paluchów stóp, łokci, rąk i kolan, powodując stan zapalny i ból. I teraz znowu pytanie do Was, kochani. Jak wielu z Was ma z tym problemy? Z bólami, z stawami, tutaj wymienionymi i tak dalej, i tak dalej. Jak wielu z Was cierpi na różnego rodzaju schorzenia i co? Leczymy się przez wiele lat, bierzemy leki, wydajemy pieniądze i okazuje się, że nic z tego. To może trzeba pójść do weterynarza, do doktora weterynarii. Nie przesadzam. A wiecie dlaczego? Dlatego, że lekarze weterynarii muszą wyleczyć zwierzęta. Muszą wyleczyć, bo rolnik nie może sobie pozwolić na leczenie krowy przez ileś tam lat. Krowa, która kosztuje, nie wiem w tej chwili ile, ale 8-10 tysięcy najprawdopodobniej i tak dalej, ma dawać mleko, dawać mu pieniądze. Więc jeżeli ona choruje, to od chorej krowy mleczka nie będzie. I tak dalej. Więc może pójść do weterynarza, który wyleczy nas. I tak dalej. Teraz dalej. Zakwaszenie tkanek organizmu, czyli permanentna utajona kwasica metaboliczna niskiego stopnia jest przyczyną nowotworów. To jest słowa profesora Otto Warburga, noblisty, który odkrył przyczynę nowotworów. I tu mamy dopiero prawdziwą pandemię, bo mamy kilkadziesiąt nowotworów, w tym masa złośliwych. Te informacje już znacie, bo wielokrotnie o tym po prostu mówię. I teraz wielu uważa, ale że w organizmie są systemy buforowe, że one nas zabezpieczą, że do końca życia ich możliwości są niewyczerpalne. Ha, ha, ha. Wielokrotnie mówiłem, że to pójść do bankomatu, jak nie masz nic na koncie i poproś bankomat o pieniądze. Ciekaw jestem, czy ci wypłaci. To, o czym mówiłem z tą lodówką. Chcecie się jeść, ale w lodówce jest tylko światło. I resztki jakieś, nie wiem, okruszki. To pytanie, czy się najesz. Jeżeli najpierw nie włożymy do organizmu czegoś, to nie wyjmiemy czegoś. I tutaj znowu cytat z doktora nauk medycznych Mirosława Masteja. Nasze układy buforowe są na tyle wydolne i silne, że chronią nas przez kilkanaście lat przed groźnymi konsekwencjami kwasicy, ale powoli przez te lata rezerwa buforowa, mimo że olbrzymia, ulega stałemu zmniejszeniu. Wszystko. No mamy lekarza, który na ten temat mówi. Nie Dąbrowski. Doktor Hans Wilhelm Müller-Wolfgang. Najsłynniejszy lekarz sportowy świata. Ponad 40 lat opieki nad piłkarzami Bayernu Monachium. Przyjmował Roberta Lewandowskiego. Badał go przed tym, jak pan Robert wkroczył na pole, na boiska Bayernu. Ponad 25 lat opieki nad piłkarzami reprezentacji piłkarskiej Niemiec. Przyjeżdżają do niego wszelkie sławy
światowego sportu, koszykarze z NBA i tak dalej. Wielu polskich olimpijczyków u niego również się leczyło, zasięgało konsultacji. Znaczenie gospodarki kwasowo-zasadowej leży w zdolnościach jej buforowania. Nasz tryb życia i sposób odżywiania często prowadzą do zakwaszenia organizmu. Dlatego też można powiedzieć, wyraźnie obciążamy nasze rezerwy zasadowe. I organizm nie jest głupi, organizm wie, co ma robić. Próbuje bronić się, neutralizować kwasy i to się odbywa w dwóch podstawowych procesach. Po pierwsze, zatrzymywanie wody w organizmie w celu zmniejszenia stężenia toksyn, czyli kwasów, i następuje zużywanie, wypłukiwanie zasadowych składników mineralnych, wapnia, magnezu, sodu, potasu, miedzi z naszych kości, zębów, włosów, paznokci, mazi stawowych, chrząstek. I zaczynamy mieć problemy. I teraz pytanie, czy jakiekolwiek leki są w stanie skutecznie usunąć te i inne problemy? No, słuchajcie, jesteście inteligentnymi ludźmi i wiecie doskonale, jaka jest odpowiedź. Proste. Dlatego jest potrzebny systematyczny monitoring zakwaszenia. Są specjalne paski, te czy inne, nieważne. Siusiamy na te paseczki, sprawdzamy pH porannego moczu, no i widzimy, że jesteśmy zakwaszeni, bo mamy na przykład 5,2, 5,5, 5,8. Co z tym zrobić? No trzeba wiedzieć, co zrobić. Podaję tutaj wiedzę, czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu. Tak, reklamuje się oczywiście. A skąd macie mieć wiedzę? No po to są książki, żeby je czytać. Bo niektórzy mówią, no tak, ale wymyślił pan sobie fajną metodę na sprzedaż swoich książek. A ty, człowieku, kupiłeś? Na pewno nie. Bo widzę po tym, jak po twojej reakcji, że na pewno nie kupisz. Nie obchodzi mnie to, co ze swoim zdrowiem zrobisz. I tu mamy dwa mity. Po pierwsze, zakwaszenie nie istnieje, nie ma takiej choroby, nie da się zakwasić krwi. No to słuchajcie, między innymi nagrałem audycję, a dość już tych bzdur na temat zakwaszenia, które nie istnieje. I mówię, odkwaszę się. Kochani, co wy zrobicie, to jest wasza sprawa. Ja daję tylko wiedzę. Jeszcze raz powtarzam, że możecie do mnie napisać, panie Nuszu, potrzebuję rozmowy, potrzebuję konsultacji i tak dalej. Co można z tym fantem zrobić? Bo przypuszczam, że jestem zakwaszony i tak dalej. Będziemy rozmawiać. Niezobowiązująco, nie ma problemu. No więc nie ma takiej choroby. Kochani, no nagrałem między innymi audycję, tu daję jeszcze raz. Przewlekła subkliniczna ogólnoustrojowa kwasica metaboliczna, przegląd z implikacjami dla praktyki klinicznej. Czyli Chronic Subclinical Systemic Metabolic Acidosis. Skrót z angielskiego CSSMA. Wszystko. Znajdźcie tą audycję. Tam się trochę wymądrzam z tą angielszczyzną, może trochę kulawą. Nieważne. To są konkretne badania naukowe. I spotykam się właśnie dzisiaj, też taki właśnie był przypadek. Człowiek, który wie wszystko, filozof po prostu, mówi, że ale on tutaj, pani jakaś chemiczka mówi, że zakwaszenie nie istnieje, bo ona to stwierdziła. A ona w ogóle przeczytała, w ogóle coś coś wie na temat biologii, wie na temat fizyki i tak dalej, i tak dalej. Mówię, nasz organizm ludzki nie jest próbówką, do której wlejesz trochę tego, wlejesz tego i sprawa załatwiona. Nie, to jest zbyt skomplikowane. Dalej. Tylko cytat z tego artykułu. Jeśli pH surowicy tętniczej, czyli krwi, przez dłuższy czas utrzymuje się w pobliżu dolnej granicy pH krwi wynoszącej 7,35, bo krew ma odczyn, powinna mieć w granicach od 7,35 do 7,45. I tu jest mowa, że to pH zbliża się do 7,35. To rozwija się wówczas subkliniczna postać kwasicy w organizmie o niskim stopniu nasilenia. Schorzenie to jest tematem kontrowersyjnym wśród lekarzy i często źle rozumianym. Niemniej jednak jest ono dobrze opisane w literaturze, lecz przywołuje się je przy użyciu niespójnej terminologii, co prowadzi do dalszych nieporozumień i niejasności. Tabela pierwsza, za chwileczkę ją pokażę. Aby uniknąć nieporozumień, w niniejszym przeglądzie, czyli w tym artykule, który jest na mojej stronie, jest audycja,
zaproponowano inkluzywny opisowy termin. Przewlekła, subkliniczna, ogólnoustrojowa kwasica metaboliczna, który wyraźnie różni się od tradycyjnego rozumienia kwasicy. Proszę bardzo, link jest tutaj podany. Czy ci wszyscy krytycy tego zakwaszenia podają wam jakieś prace naukowe, linki, jakieś badania naukowe, posługują się? Wy wiecie doskonale, że nie, kochani. Ja przepraszam za moje emocje, ale akurat dzisiaj przy nagrywaniu mam trochę podniesioną adrenalinkę, kortyzol, tak prawdę mówiąc, bo akurat wczoraj i dzisiaj tam pewne rzeczy tego typu, jakieś takie głupawe, powiedzmy, się wydarzyły i to siłą rzeczy zostaje trochę w człowieku. I teraz popatrzcie, fakty naukowe, terminologia synonimiczna dla tej ogólnoustrojowej kwasicy metabolicznej niskiego stopnia w opublikowanej literaturze. A więc jakie mogą występować prawidłowe pojęcia dotyczące tego zjawiska? Przewlekła, wyrównana kwasica metaboliczna niskiego stopnia. Kwasica metaboliczna spowodowana dietą. Kwasica metaboliczna o niskim stopniu nasilenia i dodatnim bilansie kwasowym. Przewlekła, ogólnoustrojowa kwasica metaboliczna o niskim stopniu nasilenia. Subkliniczna kwasica o niskim stopniu nasilenia. Łagodna, przewlekła kwasica metaboliczna. Kwasica metaboliczna o niskim stopniu nasilenia spowodowana dietą. Różne nazwy dla tego samego zjawiska. I wielokrotnie w audycjach mówię, nie dajcie się złapać oczywiście na te określenia. Łagodna, niskiego stopnia, bo ona jest bardzo groźna, bo ona działa przez wiele lat i sprawa załatwiona. I w związku z tym są dwa ważne pojęcia. Kwasica krwi i kwasica metaboliczna. I wielu lekarzy i dietetyków, słuchajcie, nawet w wielu artykułach naukowych, którymi się posługuję, określa zakwaszenie krwi jako kwasicę metaboliczną, co jest absolutnym błędem, wynikającą z braku wiedzy i niezrozumienia zjawiska. Kwasica metaboliczna nie jest kwasicą krwi. Kompletnie. Kwasica krwi to jest kwasica krwi, a kwasica metaboliczna dotyczy przestrzeni międzykomórkowych. I sprawa załatwiona. Więc to rozróżnienie i jeszcze raz powtórzmy, przypomnijmy ten slajd. Zobaczcie, kilka różnych nazw tego samego stanu zakwaszenia organizmu, ale zakwaszenia przestrzeni międzykomórkowych. To jest kwasica metaboliczna. Dobrze? Co dalej? Jeżeli jeszcze nadal ktoś mi nie wierzy, z takich na przykład neofitów czy innych, następne fakty naukowe. Jak zachować zdrowe nerki, unikać zakwaszenia? Dieta i ćwiczenia. Profesor Kazimierz Ciechanowski. Kapitalna audycja. Godzina 11 minut. Wytrzymacie to? Slajd możecie zatrzymać, wrzucić na YouTube'a ten tytuł i znajdziecie ten tytuł. Wywiad, znaczy to jest rozmowa między dwoma profesorami. Z panią profesor chyba Stanowską, jak dobrze pamiętam. Nie chciałbym tu czegoś przekręcić nazwiska. I tak dalej. Profesorowie się wypowiadają w kapitalny sposób. Ja byłem zaskoczony, że lekarze, doktorzy medycyny, profesorowie wypowiadają się na zakwaszenie, że istnieje i tak dalej. Dalej. A więc trzeba robić detoksykację, stabilizację równowagi kwasowo-zasadowej, czyli systematycznie się odkwaszać, czyli dostarczać właśnie tu wymienione te pierwiastki, znaczy substancje, bo one to są tylko pierwiastki, ale tu chodzi o to, żeby one były w postaci odpowiednich substancji i tak dalej, i tak dalej. I tutaj drugi mit, no już jak zażywamy te substancje, to minerały odkwaszają żołądek. Ja się źle czuję, mój brzuszek boli po tych minerałach. A dlaczego ten brzuszek boli? No proszę, proszę. Jak zjadasz warzywka, to w związku z tym te warzywka też powinny cię odkwaszać i odkwaszać twój żołądek, ale jakoś nie odkwaszają. Więc rozbijmy tu sobie ten mit. Posłuchajcie. Po pierwsze, istnieją ściśle skomponowane w tej chwili kompleksy wielu substancji zasadowych w odpowiednim składzie, postaci, proporcjach. W postaci tak zwanych węglanów i cytrynianów. A więc na przykład są substancje, są takie środki po prostu do odkwaszania, oczywiście naturalne, które zawierają węglan sodu, wapnia, magnezu, cytrynian potasu, cytrynian sodu, węglan potasu, cytrynian magnezu,
cytrynian wapnia, glukonian miedzi. Miedź jest niezbędna w ogóle dla organizmu, a przy okazji ma wpływ na piękną cerę. Chlorek chromu, molibdenia sodu. Słuchajcie, słucham braci Rodzeń, to są lekarze, dwaj lekarze bliźniacy, którzy mówią, niezależnie od diety keto, którą zalecają, żeby się dodatkowo suplementować na przykład cytrynianem magnezu. Ja mam akurat dojście, no tutaj mam, ale nie będę pokazywał całej puszki, jak to wygląda, powiedzmy, gdzie akurat są, po prostu są środki zawierające w ogóle między innymi te wszystkie składniki. Biorę to od lat. Ci ludzie, którzy nieraz biorą tylko sam ten po prostu produkt, no dobrze, ja już tutaj się odkwaszę, mówią, Boże, kubka inaczej, łatwiej się ten efekt defekacji odbywa, czuję się lepiej, stawy przestają mnie boleć i tak dalej, i tak dalej. Ale warto wziąć zastosować całą kompleksową kurację metaboliczną. Chcecie, mówię, możemy rozmawiać. Dalej. Co to są węglany? Otóż węglany, między innymi węglan sodu, to jest główny składnik zasadowy we krwi, który pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową krwi i przestrzeni międzykomórkowych. Węglan sodu działa jako bufor, neutralizując nadmiar kwasu we krwi i innych płynach ustrojowych. Węglan z kolei potasu pomaga regulować równowagę elektrolitową i kwasowo-zasadową. Węglan potasu, podobnie jak węglan sodu, działa jak bufor, neutralizując nadmiar kwasu we krwi i przestrzeniach międzykomórkowych, co zmniejsza poziom kwasicy metabolicznej. I teraz popatrzmy. Jednym z tych węglanów jest węglan sodu, czyli NaHCO3, inaczej kwaśny węglan sodu, albo inaczej wodorowęglan sodu. Tu powiedzmy dla tych, którzy się trochę znają na chemii, cząsteczkę pokazuje, czyli popularna soda oczyszczona, która znacząco poprawia zdolności wysiłkowe. I spożycie tego wodorowęglanu skutkuje zwiększeniem pojemności buforowej krwi, usprawnieniem wypływu jonów H+, czyli protonów, czyli po prostu usuwania tych jonów błyskawicznie do nerek po prostu razem z moczem, powstałych w wyniku wysiłku o wysokiej intensywności, a więc zobaczcie, ćwiczenie bardzo intensywne, z przestrzeni wewnątrzkomórkowej do płynu pozakomórkowego lub które powstają w wyniku nieprawidłowej diety. A więc tak to się wszystko odbywa. Ale uwaga, to jest zwykła soda oczyszczona, ale sodę trzeba umieć brać. Trzeba wiedzieć, w którym momencie dnia, czy przed posiłkiem, czy po posiłku, w jaki sposób, w jakich proporcjach. Sodę zaleca wielu lekarzy, na przykład kiedyś radzieckich, dzisiaj rosyjskich i wielu terapeutów, ale ja mówię, ale dobrze, można ją zastosować, tylko uwaga na żołądek, żeby ewentualnie nie sprawić sobie problemów. Druga sprawa, pamiętajmy, że organizm nie potrzebuje tylko typowego odkwaszania, tylko wielu minerałów, które działają kompleksowo w organizmie. I teraz węglan sodu działa bardzo szybko, ale jego efekty są tymczasowe. I więc po jego zażyciu żołądek, bo na przykład może nawet dojść do neutralizacji, do reakcji z kwasem solnym, ale w tym momencie, ponieważ spada pH żołądka, kwasów żołądkowych, to żołądek w odpowiedzi natychmiast zwiększa wytwarzanie kwasu, co może prowadzić do efektu odbijania spowodowanego zwiększoną produkcją właśnie kwasu po okresie po krótkim okresie jego neutralizacji. I w związku z tym, kochani, węglan sodu wcale nie odkwasza żołądka. Na dłuższą metę oczywiście. Chyba że będziemy ciągle dzień w dzień stosować jakieś niebotyczne ilości tego węglanu sodu, no ale słuchajcie, wodą też się można zatruć, bo jeżeli ktoś wypije 10 litrów wody w ciągu 2-3 godzin, no to po prostu się przekręci zwyczajnie. Dalej, więc w związku z tym pora na po prostu wyraźne stwierdzenie. Odkwasić się nie oznacza odkwasić żołądek. Czy żołądka prawidłowo, ale tu chodzi o hasło. A więc mamy tutaj po prostu żołądek i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kiedy może dochodzić do przyczyn odkwaszenia żołądka, czyli zmniejszenia, wzrostu pH kwasów żołądkowych, czyli nie na przykład w momencie trawienia 1,5, 2 ewentualnie to pH,
tylko na przykład wchodzi pH żołądka na 3,5, 4, 4,5, czyli wówczas są trudności z trawieniem białek. Po pierwsze, może być nieprawidłowe działanie, czyli uszkodzenie tak zwanych komórek okładzinowych, czyli wydzielniczych żołądka, brak substratów, chloru i lub wodoru. Dalej, komórki okładzinowe, czyli braki po prostu. Komórki okładzinowe występuje, tu tak dodaję, głównie w górnej części szyjki gruczołów właściwych żołądka w obszarze dna oraz trzonu. I one posiadają cechy komórek pompujących jony, więc do światła gruczołu, czyli do żołądka, czynnie pompują jony H+, czyli jony wodorowe, czyli inaczej protony, i jony chlorkowe, w wyniku czego powstaje kwas solny. I przy prawidłowej pracy żołądka nie można go trwale odkwasić żywnością specjalnego przeznaczenia, czyli suplementami, czyli tak zwaną żywnością funkcjonalną, ani żadną inną, kompletnie. Właśnie tym, bo się na ten temat też nasłuchałem od różnych, powiedzmy, terapeutów, którzy są często bardzo dobrzy w swojej dziedzinie, no ale nie w każdej dziedzinie każdy z nas jest dobry. Ja nie rozmawiam na temat, załóżmy, specjalistów od telefonów komórkowych. Nie będę się z nimi wykłócał, jak to działa, albo jak to naprawić. Albo z mechanikiem samochodowym doświadczonym, jak naprawić, powiedzmy, samochód. No bzdura. Nie znam się na tym. Dalej, kilka słów na temat cytrynianów. Cytryniany w moczu działają jak inhibitory, czyli hamulce krystalizacji soli wapnia, czyli zapobiegają krystalizacjom, co zapobiega tworzeniu się kamieni nerkowych. Cytryniany zasilają mitochondria komórkowe, a mitochondria to są centra energetyczne komórek i produkują ATP, czyli kwas adenozyno-trójfosforowy, energia dla organizmu, który jest, jak właśnie jak pisze, źródłem energii dla komórek. Cytryniany działają jako chelaty do wiązania metali w organizmie, metali ciężkich, co pomaga w regulacji poziomów różnych jonów metali i usuwaniu metali ciężkich z organizmu, czyli skutecznie redukują poziom toksycznych metali ciężkich w tkankach i krwi. I cytryniany odgrywają rolę w naturalnych procesach detoksykacji i utrzymaniu homeostazy jonowej w organizmie, czyli równowagi jonowej w organizmie. Cytryniany wnikają do komórek, bo węglany mogą odkwasić przestrzenie międzykomórkowe, czyli te przestrzenie, w których pływają komórki, ale nie są w stanie węglany wniknąć do komórek. Natomiast cytryniany wnikają do komórek przez tak zwane transportery błonowe, po prostu bramki takie po prostu biorą udział w cyklu tak zwanym Krebsa, czyli cyklu kwasu cytrynowego, który jest kluczowym procesem metabolicznym. Ja nie chcę teraz tutaj wyjaśniać, nieważne, słuchajcie, kochani, chodzi o to, żeby jak zwykle wyciągnąć wnioski. Bierzmy cytryniany. Dalej, one neutralizują nadmiar kwasów i pomagają w utrzymaniu prawidłowego pH komórki. Neutralizują nadmiar kwasów wewnątrzkomórkowych, a więc odkwaszają wnętrza komórek i wspierają ogólną równowagę kwasowo-zasadową w organizmie. I teraz popatrzcie, tu specjalnie dałem wam taką cząsteczkę takiego cytrynianu, na przykład cytrynian magnezu. To jest organiczny związek chemiczny z grupy cytrynianów, sól kwasu cytrynowego i magnezu. I stosowany jest jako bardzo wartościowy suplement diety. To polecają między innymi bracia Rosen. I słuchajcie, zobaczcie, jaki to ma wygląd. Taki bardzo specyficzny. To jest taki jak rodzaj łyżeczki, takiej pipety, takiego narzędzia, który podsuwa do organizmu jony Mg, magnezu. Dosłownie to jest rodzaj, ta cała cząsteczka, cała struktura jest jak wózek, który wywozi ten magnez do wnętrza naszej komórki. Tak to można po prostu uznać. I sprawa załatwiona. Więc w innej postaci tutaj cała cząsteczka tej całej reszty, a tutaj po prostu jest Mg, magnez i tak dalej. I tu podsumowanie, a więc posłuchajcie. Suplementy zawierające mieszankę związków różnych minerałów, w tym cytrynianu, węglanu, glukonianu, czyli magnez, wapń, potas, sód, chrom, molibden, miedź, wspaniale odkwaszają organizm.
One zostały zaprojektowane, aby wspierać równowagę kwasowo-zasadową organizmu, dostarczając minerały, które pomagają neutralizować nadmiar kwasów. Mają na celu przeciwdziałanie zakwaszeniu organizmu, tkanek, komórek, które może wynikać z diety bogatej w produkty kwasotwórcze, na przykład mięso, kawa, biały chleb, sery, twarogi i tak dalej, i tak dalej. Czy to oznacza, że nie mamy, nie mamy jeść mięsa, serów, twarogów? Nie, ja też lubię twarożek. Lubię twarożek, oczywiście śmietana, troszeczkę dobrego, siadłego mleka. Pozdrawiam Krasnystaw między innymi, bo korzystam właśnie z siadłego mleka z Krasnego Stawu. Plus dodatkowo ogóreczki, jakaś jeszcze inna surowizna i tak dalej, i tak dalej. Więc przyjmowanie minerałów zawartych w takich preparatach pomaga utrzymać odpowiednie pH ciała, co jest korzystne dla ogólnego po prostu zdrowia. I teraz, a jaki jest wpływ ewentualnie tych preparatów na żołądek? Kochani, suplementy minerałowe nie działają. O, przepraszam, tutaj akurat błąd taki troszeczkę. Nie działają bezpośrednio na zmniejszenie stężenia kwasów żołądkowych. Ich główne działanie koncentruje się na neutralizowaniu kwasu we krwi, tkankach, a nie w samym żołądku. Więc jeśli chodzi o żołądek, suplementy takie nie są typowymi środkami zobojętniającymi kwas żołądkowy. Kompletnie. Niekiedy oczywiście może dochodzić do przejściowego rozluźnienia wpustu żołądka i odruchowej fali przeciwperystaltycznej. Jest to to w ramach takiego tak zwanego kryzysu ozdrowieńczego, która spowoduje lekkie uczucie zgagi, takiego jakby pieczenia gdzieś tam w przełyku i tak dalej. Czasami tak jest. Ale to jest tylko przejściowe, dlatego że to jest często efekt Herxheimera albo inaczej kryzys ozdrowieńczy. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że jeżeli dostarczamy minerały, to trzustka jest stymulowana do zwiększonego wytwarzania niezbędnych, silnie zasadowych enzymów trawiennych. Silnie zasadowych, jeszcze raz powtarzam, alkalicznych, czyli następuje zwiększona produkcja wodorowęglanów. I to zapobiega przewlekłemu zapaleniu trzustki, PZT bardzo groźnemu, i dyspepsji, czyli niestrawności, bo trzustka odgrywa tutaj bardzo poważną rolę w samym trawieniu, bo z żołądka potwornie kwaśna papka, gdzie tam są białka pocięte na aminokwasy, czyli na krótsze łańcuchy, trafia do dwunastnicy, początku jelita cienkiego, i tam zaczyna się dalsze trawienie. W żołądku było trawienie przy pomocy kwasu, w dwunastnicy trawienie przy pomocy silnie zasadowych enzymów. Trzeba tą silnie kwaśną papkę wychodzącą z żołądka zneutralizować, bo inaczej spali nam jelito cienkie, i dalej odbywa się trawienie przy pomocy właśnie tych enzymów silnie zasadowych pochodzących z trzustki. Jeżeli trzustka nie będzie otrzymywać odpowiednich, kochani, substancji mineralnych, to nie będzie w stanie wyprodukować enzymów o odpowiednim składzie. Więc nie będzie trawienia i będzie dyspepsja, czyli niestrawność. A z czasem będzie dochodzić do chorób autoimmunologicznych. I tutaj kilka takich opinii. Jedna opinia z czeskich stron, gdzie była mowa o tej kompleksowej kuracji metabolicznej, bo ta kuracja, którą ja prowadzę od 2013 roku, ta kuracja przywędrowała z Czech. Została opracowana przez czeskich lekarzy w 2005 roku. I tutaj cytat. Wiele osób zgłasza pozytywne efekty w kontekście poprawy ogólnego samopoczucia, zmniejszenia objawów zakwaszenia organizmu oraz poprawy trawienia. Niektóre opinie wskazują na skuteczność konkretnego suplementu w łagodzeniu objawów związanych na przykład ze zgagą czy problemami żołądkowymi. Dalej. Lekarz medycyny Paweł Hanzelka, kiedyś byłem na jego wykładzie, zajmuje się gastrologią i tak dalej. Wskazówka eksperta. Tutaj była mowa na początku o pewnym konkretnym suplemencie, a więc ten konkretny suplement to genialnie zbilansowana kombinacja minerałów alkaliotwórczych
dostarczająca organizmowi niezbędną ich ilość. Kompensuje niepożądane działanie substancji o charakterze kwasotwórczym, których w naszej cywilizowanej diecie, zawsze mnie to rozśmiesza określenie, przyjmujemy w nadmiernych ilościach, gdyż często jest ona niezbilansowana pod względem odżywczym. Czyli nie ma minerałów, nie ma witamin, nie ma oligoproantocyanidyn, nie ma bakterii probiotycznych, nie ma kwasów tłuszczowych omega-3 i tak dalej, i tak dalej. Ta substancja, ten suplement to także ważne źródło wapnia i magnezu dla naszego organizmu. Jest idealnym źródłem niezbędnych minerałów, na przykład także dla sportowców. Rewelacyjny lekarz w ogóle. Bardzo jasno potrafi przedstawić, bo byłem u niego kiedyś na wykładzie. Dalej, a więc wielominerałowe suplementy diety wspierają równowagę kwasowo-zasadową organizmu i dostarczają mu niezbędne minerały. W żadnym wypadku, jeszcze raz to powtarzam, nie są specyficznie przeznaczonymi do redukcji kwasów żołądkowych. Koniec z tym drugim mitem. Ich głównym celem jest neutralizacja kwasów w ciele, w organizmie, co przyczynia się do ogólnego odkwaszenia organizmu i poprawy po prostu zdrowia metabolicznego. Dochodzi do regulacji metabolizmu, do wyrównania różnych stanów i tak dalej. Zdrowiejemy. Po prostu powodujemy, robimy wszystko, żeby doszło do procesów samouzdrawiania, samowyleczenia. I teraz te wielominerałowe suplementy diety niwelują negatywne skutki zakwaszenia organizmu. Przede wszystkim, jeżeli chodzi na przykład o napięcie mięśniowe. Zakwaszenie organizmu prowadzi do częstych skurczy mięśni w obrębie ramion i karku, lumbago, silnych skurczy w nogach. Dalej, drażliwość psychiczna. Stany zakwaszenia w mózgu prowadzą do agresji, przemocy, osłabienia, koncentracji, trudności z nauką, migren i zaburzeń snu. A dlaczego nieraz mówimy, stary, ty weź odkwaś mózg. A co ty masz taką gębę skwaszoną, z taką kwaśną gębę? Przepraszam za tą gębę i tak dalej, ale to w potocznym takim rozumieniu. Dalej, problemy z krążeniem wieńcowym. Zakwaszenie jest przyczyną m.in. spadku poziomu adiponektyny. 2 audycje na ten temat, co przyczynia się do powstania naciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca, problemów z krążeniem, zawału serca, żylaków, arteriosklerozy, insulinooporności, cukrzycy typu 2, otyłości, nowotworów dny i wielu innych po prostu chorób. Dalej, dolegliwości w obszarze żołądkowo-jelitowym. Występują biegunki, zaparcia, grzybice jelita grubego. Dlatego trzeba się odkwaszać. Problemy skórne. Kwasy wydalane są przez skórę. Ich wysokie stężenie w organizmie powoduje egzemę, świerzbiączkę ogniskową, łuszczycę, trądzik, alergie, nietolerancje skórne, zakażenia grzybicze oraz zaburzenia odkładania się barwnika skóry, melaniny. A więc kwasy, trzeba się odkwaszać. Dalej, weźmy pod uwagę choroby kości stawów. Zakwaszenie organizmu jest częstym powodem artrozy, a osteoporozy, czyli rzeszotowienia kości, problemów związanych z krążkami międzykręgowymi i stawami, z przewlekłym zapaleniem ścięgien oraz uszkodzeniem chrząstki. Chrząstka, kochani, to jest 80% wody i składniki mineralne. Podobnie maź stawowa. Jak nie masz mazi, czyli nie ma smarowania, nie ma smaru, nie ma towotu, to nie jedziesz. Łożyska się zacierają. I teraz zastanawiasz się, wielu z was zastanawia się, no to jak oczyścić organizm, jak wzmocnić odporność, jak odzyskać pełnię zdrowia. Kochani, jest sposób, mamy na to sprawdzony sposób. To jest usunięcie toksyn i odżywienie komórek. To jest skuteczna, sprawdzona, bezpieczna, jeszcze raz powtarzam, skuteczna droga do lepszego życia. To jest kuracja metaboliczna, którą każdy może zastosować. Chociaż nawet fragment, chociażby z różnych innych względów. Pytanie, czy macie lepsze metody, czy masz lepszą metodę? Równie sprawdzone, proste i bezpieczne. Jeżeli tak, to słuchajcie, podzielcie się tymi metodami z nami. Bo tylko razem możemy pokonać problemy zdrowotne, które dotykają nas wszystkich. Ja mówię o tej metodzie, którą stosuję od
Od połowy 2013 roku. Jeżeli ktoś ma coś innego, niech się po prostu podzieli. Ale niech to będzie bardzo proste, przyjazne w stosowaniu. Nasza metoda jest bardzo przyjazna, bardzo prosta w warunkach domowych. I dlaczego do Was też taka, no, taka prośba o takie po prostu dzielenie się? Dlatego, że tworzymy społeczność wspierających się wzajemnie ludzi, dbających o zdrowie swoich bliskich. Co jest naszym celem? Moim celem, Waszym celem może być potęgowanie wzrostu świadomości prozdrowotnej. Od tego nie ma odejścia. Usamodzielnianie zainteresowanych promocją zdrowia w rodzinie. Nikt za nikogo nie zje jego zupy, nikt za nikogo nie obejrzy filmu, bo twoje zdrowie jest twoim zdrowiem. Ja nie mogę za nikogo łyknąć czegoś tam i tak dalej. Ja mogę udzielić informacji, ja mogę pomóc zdobyć komponenty do tej całej kuracji. Daję informacje. 2 razy w tygodniu będziemy się ewentualnie zwalniać, będziecie zdawać raporty mi. Żartuję tak, ale jak się czujesz, czy nie ma problemu, czy to, czy tamto, może jakieś masz pytania. Za free, za darmo. Nie biorę za to pieniędzy. Dla tych, którzy chcą oczywiście. I dopiero po miesiącu czasu, jak zaczniesz poznać, otrzymasz wszelkie materiały, obszerną wiedzę na ten temat, jak stosować, jak dawkować, kiedy, co, jak i tak dalej, w bardzo prosty sposób. Wszystko do dyspozycji. Bo dlaczego? Bo każdy tak ma działać i ja nauczyłem moich partnerów, najpierw kuracjuszy, żeby to samo robili, przepraszam, ale mi się już troszeczkę trzeba uzupełnić płyny. A więc tych moich kuracjuszy, których miałem, tak w nazwie kuracjuszy, no, ludzi, którzy mieli problemy, zgłosili się do mnie i niektórzy nie zechcieli dalej pomagać i mówi, dobra, panie Januszu, albo później Janusz, dobra, ale jak to ludziom mówić o czym? Prosty sposób, no. Odeślij ich ewentualnie na mój kanał, niech posłuchają, niech popatrzą, a ewentualnie powiedz, że jest po prostu kuracja, która może ci pomóc. Ale co to za kuracja? No to możesz opowiedzieć, no ja biorę to i tyle. A skąd to wziąć? No jak chcesz, no to mogę cię też ewentualnie wprowadzić, byś miał przynajmniej 30% taniej produkty, a nie w detalu i tak dalej. No udzielę ci wszelkie informacji, tak jak mi udzielono i tak dalej. A więc zapewniamy ciągły dostęp do wszelkiej wiedzy dotyczącej stosowania metody. Stały kontakt, konsultacje, współpracę z doradcami, praktykami, biegłymi w znajomości kompleksowej tej kuracji metabolicznej. Bo tu nie może być człowiek, który nie zastosował na sobie, i to często przez wiele miesięcy, i się wymądrza. Czyli słuchajcie, ktoś, kto nie przeszedł, nie załatwił swojego problemu, a poucza innych. No bez sensu. Czyli ja na przykład będę uczył astronautów, jak mają lecieć w kosmos na przykład, tak? Oczywiście przykład trochę absurdalny. A więc słuchajcie, mamy kompleksową kurację metaboliczną, kompleksowy program zdrowia, który jest wyjątkowo skuteczną, sprawdzoną metodą wspomagania rewitalizacji organizmu. Zapraszam absolutnie do działania. Ja mówię zapraszamy, bo nie tylko ja, również ci ludzie, którzy razem ze mną pomagają innym, którzy wyszli już z wielu chorób, z różnych problemów, którzy pomagają, zapraszamy do współdziałania. Czy wszystkich tych poważnie zainteresowanych poprawią zdrowia swojego i bliskich, czy, czy też terapeutów różnych specjalności, na przykład tych, którzy się zajmują akupunkturą, akupresurą, magnetoterapią, magnetostymulacją, biorezonansem. Fantastyczna metoda i diagnostyczna, i terapeutyczna. I tutaj tym ludziom można coś fajnego po prostu dołożyć ewentualnie. Znacie moją stronę www.januszdabrowski.pl. Tam też troszeczkę piszę. Tam są również moje książki. Można zamawiać dla większej wiedzy. Na YouTube oczywiście kanał. I tutaj adres mailowy książki januszdąbrowski@gmail.com. To też zamieszczę dodatkowo, jak zawsze, że pod audycją. No i cóż, kochani, to byłoby na tyle. Zatrzymuję już udostępnienie. No wiem, że otrzymaliście potężną dawkę wiedzy, potężną. Już nawet nie wiem, czy to już grubo chyba ponad godzinę. Nie wiem, później to sprawdzę na koniec. W każdym razie słuchajcie,
Co każdy zrobi, to już jest jego sprawa. Ja podaję wiedzę. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś chce naprawdę wiedzieć, co można zrobić, to tylko w indywidualnej rozmowie. Inaczej nie ma nawet mowy. Z tych różnych względów. Jeszcze raz powtórzę. Nie reklamuję żadnych produktów, nie reklamuję żadnych firm. Druga sprawa, gdybym podał tutaj wyraźnie, co, co ewentualnie w ramach tej kuracji, a to jest też zmienne, bo to trzeba dobrać pod konkretnego człowieka, pod jego masę, pod jego problem. No i co z tego, że powiem, dobierz to. No. Wypijesz na przykład 50 ml żelu alesowego, zawierającego ponad 90% miąższu alesowego i cię wysypie, albo będziesz miał bóle głowy jak ta lala i powiesz, coś ty mi tu człowieku dał. Uczulenia dostałem, zatrucia jakiegoś i tak dalej. No i trzeba wiedzieć, jak pewne rzeczy stosować. A więc to wszystko możecie mieć. Kochani, na koniec znowu prośba, jeżeli ta audycja się wam spodobała, znaczy mogła się nie podobać, dlatego że jest straszliwie długa, wyczerpała waszą cierpliwość, no to najwyżej nic nie zrobicie. Ale jeżeli chociaż jakaś jedna wiadomość była dla was cenna, to kliknijcie, dajcie lajka, dajcie suba i podzielcie się ze znajomymi, z bliskimi tym linkiem, informacjami. Powiedzcie, że nikt z nas nie jest bezbronny, absolutnie, że mamy potężne narzędzie, które możemy wykorzystać. Czy wykorzystamy, to już sprawa jest indywidualna. Jak to się mówi, konia można doprowadzić do wodopoju, ale nie można go zmusić do picia. Stara prawda. Trzymajcie się. Wszystkiego najlepszego. Papatki.